Witam Państwa, chcę z Wami przedyskutować temat tak zwanego podwójnego odbicia w przysiadzie. Jakie korzyści z tego możesz mieć? Ma to bardzo pozytywny wpływ na elastyczność, na stabilność tułowia, na siłę rdzenia oraz przede wszystkim pobudza Twój układ nerwowy. Jak zaobserwujecie, wielu sportowców nieświadomie bądź świadomie wykorzystuje podwójne odbicie. Jak widzicie tutaj Szymon Kołecki od dzieciaka bawił się w podwójne odbicie. Pewnie na początku to wynikało z przypadku, później okazało się, że jest łatwiej i na stałe wprowadził ten element podczas dźwigania sztangi. Teraz pytanie, dlaczego wprowadzamy podwójne dno? Czy do maksowania w podnoszeniu ciężarów, czy do budowania siły przysiadu? Bo jak wiecie, w trójboju siłowym nie możemy robić podwójnego dnia, w sensie na zawodach. Jest to jakby wrodzona reakcja, aby poprawić swoją pozycję i siłę w pełnej głębokości siadu. Drugie odbicie jest formą PNF, czyli proprioreceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie. W rzeczywistości narzut ścięgnisty Golgiego wysyła sygnał do kręgosłupa, aby zrekrutować jeszcze więcej jednostek motorycznych niż podczas pierwszego odbicia. Te dodatkowe jednostki motoryczne poprawiają prędkość wstawania z pełnego siadu, ułatwiając pokonanie Twojego martwego obszaru, czyli tzw. sticking region. Drugi siad staje się głębszy, pozycja jest bardziej rozciągnięta, w cudzysłowie oczywiście, która wymaga mocniejszej aktywacji centralnego układu nerwowego, aby wstać z tej pozycji, ale też większej aktywności samych mięśni, czwórek, więc mamy pozytywny wpływ hipertroficzny, jeśli chodzi o tę partię. Ten proces będzie neurologicznie zapamiętany w Twoim układzie nerwowym. Zawodnik będzie siadał głębiej, będzie stabilniejszy, więc poprawi elastyczność mięśni oraz technikę, czyli to, co mówiłem na początku. Teraz przejdziemy do nauczania. Jak wiecie, u osoby początkującej wprowadza się wydłużoną fazę ekscentryczną, aby nauczyć właściwie całej mechaniki przysiadu. Czyli wprowadzenie tempa 2.0.1.0, 3.0.1.0 czy 4.0.1.0 poprawi kontrolę motoryczną Twojego zawodnika czy klienta, a też wiele innych rzeczy i to będę omawiał w kolejnych odcinkach. W miarę postępów z tygodnia na tydzień dodajesz pauzę na dole. Następnym krokiem od pauzy będzie pauza i lekkie odbicie i wstajesz. Kolejnym krokiem będzie odbicie i jeszcze kolejnym krokiem nasz cel, czyli podwójne dno. W tle widzimy zawodnika, który celowo w pierwszym odbiciu prowadzi kolana do środka, natomiast drugie odbicie dało mu możliwość uświadomienia sobie złej pozycji i dzięki czemu te drugie odbicie było lepsze i skuteczniejsze. No i z czasem będzie się odbijał coraz lepiej. Tu też tak samo, czyli pauza i odbicie się, no i wstaje. Tematykę pauz w treningu siłowym, czy ćwiczeniach treningu siłowego omówię w innym odcinku. To dzisiaj wszystko. Teraz planuję serię właśnie takich krótkich filmików, dzięki czemu filmy będą wpadać częściej na mój kanał. Napiszcie w komentarzu, jaką tematykę, krótką tematykę mam poruszyć na moim kanale. A jak wiecie, jest o czym mówić. Oczywiście, jak obiecałem, będzie też poruszana tematyka dotycząca periodyzacji treningowej. Wkrótce w Akademii KFD wpadnie nowy kurs dotyczący rozpisywania planów treningowych, czyli jak rozpisać plan treningowy w treningu siłowym, czyli nie tylko w trójboju siłowym. Wchodźcie na mojego fanpage'a, czyli Sebastian Kot Wózek Widłowy, Faceless, na mojego Instagrama, do naszej grupy, czyli grupa Wózek and Wagon. No i na dole w opisie i w komentarzu macie kontakt do mnie dla osób, które chciałyby ze mną współpracować. To dzisiaj wszystko i do zobaczenia.